Witam. Czasami trafiają się takie pióra, nie wiadomo skąd, gdzieś na targowisku znajduje się pióro, którego nazwa nic mi nie mówiła. To niemiecki produkt, prawdopodobnie z lat 50. Firma Excellence, tak widnieje na klipsie. Drobny research w internecie wykazał, że w jakiś sposób związana jest ona z firmą Senator. Natomiast tutaj widać, że troszkę pozłoty zeszło już z tego pierścienia na dole. Korpus w miarę równy, lekko się na koniec zwęża i tutaj jest takie pokrętło, które może sugerować trochę więcej. Do tego wrócę. Natomiast zwykła stalówka Idiom Point Germany, która miała złotą farbę, ale już się starła. Sekcja taka dość średniej długości. Zakręcane i teraz się okazuje, że podejrzenia, że to tłoczkowe pióro były słuszne. Widać tu okienko podglądu z takiego zielonego plastiku. Średniej długości to pióro, można skówkę z tyłu założyć. W ogóle ona nie obciąża tego pióra, bardzo leciutkie pióro. I teraz po odkręceniu okazuje się, że to taka ślepa skówka, a pokrętło tłoka znajduje się tutaj właśnie pod spodem i tłoczek działa. Jak widać, przesuwa się w środku. Jeszcze do tego wrócę. Także pióro jest w dalszym ciągu sprawne. No to jak mamy je sprawdzić? No to trzeba sprawdzić z wodą na początek. Tutaj już trochę tam atramentu namoczyłem, tę stalówkę, żeby testować wcześniej. Dlatego woda się zabarwia. Kilka przekręceń, żeby tutaj wszystkie bańki powietrza z tego korpusu wypuścić. No i czas sprawdzić, ile tego płynu, czyli atramentu potem tam wejdzie, bo tu na razie to zabarwiona woda. No powiem, nie jest źle. Dużo tam tego nie jest, ale na pewno więcej niż w klasycznym naboju długim czy krótkim. Dobra, chyba już to wszystko wydusiłem. No i teraz tu zobaczmy. Jakiś mililitr, 1,2 ml. Tak ta pojemność wygląda. No i teraz porównanie wielkości z Duofoldem, Sonetem, Lamel Star i Pelikanem 140. Jest krótszy od Soneta, dłuższy od Pelikana, grubość mniej więcej Pelikana. Ma 127 mm długości z założoną skówką i 11,8 cm bez skówki. Taka to długość, średnica sekcji 10 mm, korpusu 12 mm. Całość, jak mówiłem, lekka. Pióro bez atramentu waży 14 gramów. I największe zaskoczenie spotkało mnie przy próbie pisania. Pióro znalezione na pchlim targu, naprawdę w ogóle nie podrasowywane. Pisze bardzo dobrze, nic nie drapie. Stalówka trochę elastyczna, powiedziałbym nawet więcej niż trochę. Można tutaj tę linię w miarę dość tutaj różnicować. Nawet odwrócono o 180 stopni pisze i nie drapie, także zdarzają się właśnie takie znaleziska, które nic nam nie mówią, wyglądają, no może nie wygląda źle, natomiast nie jest to takie pióro, tutaj ta pozłota z pierścienia zeszła i to tak śmiesznie wygląda. Natomiast w użytkowaniu pióro tankuje atrament, nie przecieka, wszystko sprawnie działa. Ząb czasu niespecjalnie tu je nadgryzł i w miarę przyzwoicie na 3 z plusem albo na 4 pisze. Tak więc zachęcam do poszukiwania innych piór pozamarkowymi. Do usłyszenia.